Czarownice przez wieki ukrywały się w cieniu, żyjąc w legendach i ludowych podaniach. Kiedyś polowano na nie ze strachu przed nieznanym, dziś wielu uważa je za zwykłe bajki. Ale co jeśli te opowieści wcale nie są zmyślone? Co jeśli starożytna magia wciąż istnieje, a nowoczesne kamery zaczęły rejestrować to, co przez wieki było niewidoczne dla ludzkiego oka? Przygotujcie się, bo zaraz wejdziemy do świata, o którym wolelibyście nie wiedzieć. Na pierwszym nagraniu widzimy mężczyznę, który podczas spaceru w lesie trafił na małą chatkę. Na pierwszy rzut oka wyglądała na kompletnie opuszczoną ruderę. Mężczyzna chwilę się wahał, czy tam wejść, ale w końcu pchnął drzwi. To, co tam zarejestrował, jest po prostu przerażające. Okazało się, że to miejsce wcale nie było puste, a on nie był tam sam. Do teraz nie wiadomo, kogo dokładnie tam spotkał, czy to był faktyczny właściciel, czy może coś znacznie gorszego. Po tym zdarzeniu facet przyznał, że już nigdy więcej nie odważy się wejść do żadnej starej budowli znalezionej w głębi lasu. To nagranie pochodzi z sierpnia 2017 roku. Z tego co wiadomo, rodzina zaginionego chłopaka zgodziła się na jego publikację. Cała historia zaczęła się na głębokiej wsi, gdzie chłopak pojechał do babci na wakacje. Znalazł tam starą kamerę wideo swojego zmarłego dziadka i postanowił sobie, że będzie nagrywał vloga o życiu na wsi. W pewnym momencie poszedł do lasu, wszedł na drzewo, żeby coś nagrać, ale nagle się poślizgnął i spadł. Uderzenie było tak mocne, że stracił przytomność. Gdy odzyskał świadomość, była już noc. Kiedy wstał, zauważył w oddali ognisko. Gdy podszedł bliżej, zobaczył coś niepokojącego. Dziwną kobietę z książką w ręku, która odprawiała jakieś czary, ruszając nienaturalnie głową na boki. Przed nią na ziemi leżało bezwładne ludzkie ciało. Wyglądało to na jakiś rytuał czarownic. W pewnej chwili ta kobieta wyczuła, że jest obserwowana. Gwałtownie odwróciła głowę w stronę chłopaka i zaczęła go gonić. Od tamtej pory chłopak podobno zniknął bez śladu i nikt go więcej nie widział. To nagranie zostało zarejestrowane przez kamerę w policyjnym radiowozie na pustyni w Arabii Saudyjskiej. Na początku wszystko wygląda tam normalnie, widać tylko samochód jadący pustą, ciemną drogą. Nagle jednak w świetle reflektorów pojawia się ona. Zgarbiona, stara kobieta ubrana w biel. Ma długie, czarne włosy, które całkowicie zasłaniają jej twarz. Ona po prostu tam stoi, a po chwili zaczyna powoli iść prosto w stronę samochodu. Radiowóz zaczyna się wycofywać, ale ta postać idzie dalej, jakby w ogóle nie była człowiekiem, tylko czymś zupełnie innym. Im dłużej się na to patrzy, tym bardziej robi się to niepokojące, bo jej ruchy są całkowicie nienaturalne. Ta sytuacja z Kanady jest naprawdę makabryczna i wygląda jak scena z najgorszego horroru o kanibalach. Wszystko wyszło na jaw, gdy pewien myśliwy zostawił w lesie fotopułapkę, która zarejestrowała scenę przypominającą najgorsze horrory o kanibalach. Na zdjęciach widać dwie kompletnie nagie kobiety, które urządziły sobie makabryczną ucztę na truchle jelenia. Później pojawiło się też zdjęcie zrobione w tym samym miejscu już w świetle dziennym. Pokazuje ono skutki tego zajścia, szczątki jelenia rozrzucone po ziemi dokładnie tam, gdzie te postacie żerowały. Wygląda to tak, jakby te dwie kobiety brały udział w jakimś chorym, pierwotnym rytuale. To nagranie pochodzi podobno z archiwum policji stanowej w Oklahomie, choć o samym zdarzeniu nie wiadomo zbyt wiele poza tym, co widać na filmie. Wszystko wydarzyło się wczesnym rankiem, około godziny 3, 27 czerwca 2015 roku w okolicach miejscowości Maliki. Policjant jechał radiowozem wzdłuż bocznej polnej drogi, gdy nagle natknął się na coś zupełnie niewytłumaczalnego. Na samym środku tej drogi stała kobieta, a tuż przed nią na ziemi palił się ogień. Wyglądało to bardzo dziwnie, niektórzy spekulowali później, że mogła być pod wpływem jakichś środków,
ale inni są przekonani, że odprawiała tam jakąś czarną magię lub rytuał. Kobieta po prostu stała przed tymi płomieniami. W pewnym momencie podniosła ręce wysoko do góry i wtedy nagranie z policyjnej kamery się urywa. Greg dostał w spadku po dziadku chatę położoną głęboko w lesie. Planował tam spędzić zimę, żeby doprowadzić miejsce do porządku, a potem je sprzedać. Ale zaraz po tym, jak się tam wprowadził, zaczęły się dziać chore rzeczy. Nocami słyszał kroki wokół domu, a potem zaczął znajdować dziwne, drewniane symbole. Ktoś wieszał te dziwne symbole w różnych miejscach na posesji. Jedna z nich wisiała nawet bezpośrednio na drzwiach od domu wejściowych. Pewnej nocy, kiedy wyszedł na spacer do lasu niedaleko chaty, zobaczył ją. W ciemności stała blada, całkowicie łysa kobieta, która nie miała oczu. Gapiła się bez przerwy w stronę jego domu. Patrząc na to nagranie i te wszystkie dziwne symbole wokół chaty, trudno nie wierzyć, że to mogła być jakaś wiedźma. To nie była kolejna zmyślona historyjka, tylko autentyczne nagranie. Ludzie, którzy to oglądali, są przekonani, że to nie było ustawione, a nikt do dziś nie potrafi wyjaśnić, kim albo czym była ta postać. Teraz przechodzimy do czegoś, co wykracza poza zwykłe opowieści o wiedźmach. To nagranie ma rzekomo przedstawiać La Lloronę, czyli legendarną, płaczącą kobietę. Jeśli nie znacie tej historii, to według meksykańskiego folkloru jest to duch matki, która w przypływie szaleństwa i rozpaczy po zdradzie męża odebrała życie własnym dzieciom w rzece. Kiedy zrozumiała, co zrobiła, było już za późno. Teraz ma być potępiona i na wieki błąkać się w pobliżu wody, szukając ich i zawodząc w niebogłosy. Na tym wideo, które zaraz zobaczycie, uchwycono postać, która pasuje do tego opisu aż za dobrze. Ludzie, którzy analizowali to nagranie, twierdzą, że tego rodzaju emocji i bólu nie da się podrobić. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście zbłąkana dusza z dawnych legend, czy może coś jeszcze bardziej złowrogiego, co żeruje na ludzkim strachu. Mieszkaniec nagrywa z okna swojego domu tę postać, która znajduje się przy samochodzie. Widoczna tam postać unosi się w powietrzu, lewitując tuż nad pojazdem, a z nagrania wydobywają się mroczne odgłosy przypominające paraliżujący śmiech. Dopiero gdy kamera robi zbliżenie na te nienaturalne ruchy i słychać to przerażający śmiech, staje się jasne, że to, co obserwujemy, to prawdopodobnie wiedźma. Całe jej ciało zdaje się pulsować czystą, mroczną energią, a towarzyszący temu dźwięk sprawia, że krew w żyłach zastyga. W pewnym momencie ta wiedźma wykonuje gwałtowny, agresywny zwrot w stronę obiektywu, jakby ten paraliżujący śmiech był skierowany prosto do nagrywającego. Te dźwięki potęgują grozę całej sytuacji, aż w końcu film się urywa i zostawia widza w całkowitej niepewności co do losu mieszkańca. Mężczyzna wraca do swojego domu z dzieciństwa i zamiast miłych wspomnień zastaje tam prawdziwy koszmar. Zaraz po wejściu do środka zauważa, że przy oknie coś się rusza i okazuje się, że to jakaś postać przypominająca kobietę, która pełza po podłodze w całkowicie nienaturalny sposób. Jej ciało jest przerażająco wygięte, a ona sama powoli przesuwa się w jego stronę, co sprawia, że krew w żyłach zastyga. Nagrywający mężczyzna mówił, że poczuł wtedy mroczną obecność i dostał jasny komunikat, że ten dom nie należy już do niego, tylko został całkowicie przejęty przez tę istotę. Przerażony mężczyzna rzuca się do ucieczki, ale to był dopiero początek, bo od tamtej nocy w całym mieście zaczęły się dziać dziwne rzeczy, jak migające światła czy szepty w ciemności. Wygląda na to, że to, co tam się działo, wcale nie skończyło swojej gry po tym, jak on wybiegł z budynku. Mężczyzna przemierza mroczne, opuszczone przejście i nagle natrafia na widok, który totalnie odbiera mowę. Na samym środku drogi stoi nienaturalnie wygięta, zdeformowana kobieta, która wygląda jak wyjęta z najgorszego koszmaru, a nagrywający od razu zaznacza, że mamy do czynienia z wiedźmą. Badacz wchodzi do opuszczonego budynku, który okazuje się być prawdziwym legowiskiem demona. W mroku czają się dwie potężne istoty stojące jak strażnicy, a obok nich nagle pojawia się duch małej dziewczynki. Wygląda to tak, jakby te monstra więziły ją w tym miejscu do jakiegoś mrocznego celu. Cała scena emanuje tak ciężką energią, że od razu wiadomo, że to nie jest miejsce dla ludzi, a facet z kamerą trafił prosto do świata, który nigdy nie powinien zostać odkryty.
Procesy czarownic w Salem z 1692 roku. Historia procesów czarownic w Salem to jeden z najbardziej mrocznych i fascynujących rozdziałów w dziejach Ameryki, który pokazuje, jak niszczycielska może być mieszanka religijnego fanatyzmu, izolacji i tłumionego strachu. Wszystko zaczęło się w 1692 roku w surowej osadzie Purytanów, gdzie życie toczyło się pod dyktando surowych zasad religijnych, a każdy przejaw nieszczęścia, od choroby po nieurodzaj, przypisywano bezpośredniemu działaniu szatana. Purytanie wierzyli, że lasy otaczające ich domy są królestwem diabła, co w połączeniu z lękiem przed atakami Indian i epidemiami stworzyło idealne podłoże pod masową paranoję. Bezpośrednim zapalnikiem były dziwne ataki u młodych dziewczynek, Betty Perez i Abigail Williams, które zaczęły zachowywać się w sposób niekontrolowany, wijąc się, krzycząc i twierdząc, że niewidzialne siły wbijają w nie igły. Gdy lekarz nie potrafił znaleźć racjonalnej przyczyny, postawiono diagnozę o czarach, co zmusiło dzieci do wskazania winnych. Pierwszymi ofiarami padły osoby z marginesu społecznego, jak niewolnica Tituba czy bezdomna Sarah Good, ponieważ łatwo było w nie uwierzyć jako w sługi zła. Jednak machina oskarżeń szybko się rozpędziła i przestała oszczędzać kogokolwiek, uderzając nawet w najbardziej szanowanych członków Kościoła. Kluczowym elementem procesów było dopuszczenie przez sąd tzw. dowodów spektralnych, czyli zeznań opartych na wizjach, których nikt poza oskarżycielami nie widział. Jeśli dziewczynka twierdziła, że widzi ducha oskarżonej osoby siedzącego na belce pod sufitem, sędziowie uznawali to za fakt, co czyniło jakąkolwiek linię obrony bezużyteczną. Atmosfera stała się tak gęsta od podejrzeń, że sąsiedzi zaczęli wykorzystywać procesy do załatwiania prywatnych porachunków i sporów o ziemię, wiedząc, że oskarżenie o czary to wyrok śmierci lub przynajmniej konfiskata majątku. Szczytem okrucieństwa była śmierć Gilesa Coreya, starego rolnika, który nie chciał przyznać się do winy ani jej zaprzeczyć, by chronić majątek swojej rodziny przed przejęciem przez państwo. Zgodnie z ówczesnym prawem został poddany torturze miażdżenia ciężkimi kamieniami i zmarł po 2 dniach męczarni, nie dając oprawcom satysfakcji z zeznań. Inne ofiary, jak Bridget Bishop czy szanowana staruszka Rebecca Nurse, kończyły na szubienicy na wzgórzu Gallows Hill, mimo że ich jedyną winą była nienawiść sąsiadów lub histeria dzieci. Obłęd zaczął wygasać dopiero wtedy, gdy pętla zaczęła zaciskać się na szyjach elit, w tym na żonie gubernatora, co zmusiło władze do zakwestionowania wiarygodności dziecięcych wizji. Kiedy w końcu zakazano używania dowodów spektralnych, większość spraw upadła, a więzienia zostały otwarte. Pozostał jednak ogromny wstyd i poczucie winy, które dręczyły społeczność przez dziesięciolecia. Choć lata później wypłacono odszkodowania i ogłoszono dni pokuty, Salem na zawsze pozostało przestrogą przed tym, co dzieje się z ludźmi, gdy pozwolą, by ślepy strach i nienawiść zastąpiły sprawiedliwość i zdrowy rozsądek. Polska, choć często nazywana państwem bez stosów, również miała swoje mroczne karty związane z polowaniami na czarownice. Szacuje się, że w Rzeczypospolitej mogło dojść do kilku tysięcy takich procesów, a ich natężenie przypadało na drugą połowę XVII i początek XVIII wieku. Co ciekawe, w Polsce większość wyroków zapadała przed sądami miejskimi, a nie kościelnymi. Pierwszy stos w Polsce, Chwaliszewo, 1511 rok. To właśnie w Poznaniu, a konkretnie w dawnej osadzie Chwaliszewo, zapłonął pierwszy w Polsce stos, na którym stracono kobietę oskarżoną o czary. Cała sprawa zaczęła się od popsutego piwa. Mieszkańcy Chwaliszewa oskarżyli pewną kobietę o to, że swoimi gułami, zaklęciami, zatruła wszystko w lokalnych browarach, przez co piwo stało się niezdatne do picia, a ludzie zaczęli chorować. Choć proces był chaotyczny, zakończył się wyrokiem śmierci, który stał się tragiczny w skutkach precedensem dla kolejnych pokoleń. To już wszystkie historie na dziś. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych mrocznych zestawień. Zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że chcecie więcej takich treści i koniecznie kliknijcie dzwoneczek, tylko wtedy będziecie mieć powiadomienie o nowym filmie. Dzięki, że oglądaliście do końca i do następnego odcinka. Do zobaczenia.